Willkommen, bienvenue, welcome. Jestem Lola Noir i moją wielką pasją jest burleska. Ponieważ uwielbiam wiedzieć jak najwięcej o tych rzeczach, które mnie pasjonują, zbieram książki poświęcone burlesce. Nie jest ich wcale tak dużo, ale są takie, które naprawdę warto mieć w swojej biblioteczce i warto się z nimi zapoznać, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tej przepięknej sztuce. Witajcie moje mole książkowe. Mogłoby się wydawać, że burleska jest sztuką na tyle niepoważną, że nie wypada, nie opłaca się o niej pisać, zwłaszcza pisać na poważnie. Tym niemniej istnieje kilka naprawdę fajnych książek poświęconych burlesce, które moim zdaniem warto przeczytać, zwłaszcza jeżeli występuje się z burleską. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o 4 książkach, które są w mojej biblioteczce od jakiegoś czasu. Burlesque and the Art of Tease oraz Fetish and the Art of Tease autorstwa Dity von Teese. Burlesque and the Art of Tease jest chyba pierwszą albo drugą książką autorstwa Dity von Teese. Na pewno pierwszą, w której pisze ona o swoich początkach w burlesce. Książka ta jest napisana bardzo anegdotycznym stylem. Dita przyplata tutaj historię ze swojej własnej kariery z opowieściami o początkach burleski. Dużo jest o historii, o konkretnych postaciach. Jest to takie wprowadzenie w świat burleski. Mamy tutaj słowniczki, listy utworów, które są często wykonywane. Natomiast nie jest to publikacja, którą nazwałabym poradnikiem. Jest tu przede wszystkim dużo o samej Dicie. Książka jest okraszona wieloma zdjęciami Dity z jej występów scenicznych, a także z sesji zdjęciowych, w których brała udział przez praktycznie całą swoją karierę. Druga część tej książki, bo jest ona dwuczęściowa, to Fetish and the Art of Tease. Dita na początku swojej kariery brała udział w wielu sesjach zdjęciowych z kategorii fetyszu. Znowu jest tutaj dużo opowieści o tym, jak odkrywała ona kolejne oblicza fetyszu i świadka jego entuzjastów oraz mnóstwo zdjęć z sesji zdjęciowych. W tej części znajduje się też trochę informacji na temat pewnych części garderoby, które Dita uznaje, przynajmniej w tej książce, za fetyszowe, takie jak pończochy czy gorsety. Z tego co wiem, to książka ta nie jest dostępna w języku polskim. Zresztą chyba tylko jedna książka Dity von Teese została przetłumaczona na polski. Wszystkie książki, które będę dzisiaj omawiać, są po angielsku, natomiast zachęcam Was do zapoznania się z nimi. Kolejną książką, o której chcę pogadać, jest The Burlesque Handbook autorstwa Jo Weldon. Jo Weldon debiutowała na scenie burleskowej mniej więcej w tym samym czasie co Dita von Teese. Należą one do tej samej grupy artystek, które przyczyniły się do wskrzeszenia tej sztuki na początku lat 90. Jo Weldon jest dyrektorką nowojorskiej szkoły burleski oraz współpracuje z największym festiwalem burleski na świecie, którym jest Burlesque Hall of Fame w Las Vegas. Zajmuje się ona również pisaniem o burlesce i o stripteasie w kontekście nieco bardziej akademickim. Oprócz tego zdarza jej się także występować w filmach i serialach. Mogliście ją na przykład zobaczyć gościnnie występującą w jednym z odcinków serialu Plotkara. The Burlesque Handbook jest dokładnie tym, na co by wskazywał jego tytuł. To jest podręcznik, jak zostać artystką burleski. Książka jest podzielona na kilka rozdziałów. Każdy z nich jest poświęcony jednemu z obszarów działalności artystycznej w burlesce, a więc ruchowi, konstrukcji kostiumu, zachowaniu na scenie i w garderobie.
W książce jest też sporo informacji na temat tego, jak wyglądało wskrzeszenie burleski w lat 90. Najciekawszą częścią tej książki jest jednak dla mnie opowieść Jo Weldon o tym, jak ona sama przeszła drogę z pracy jako stripteaserka w nocnym klubie do pracy jako nauczycielka i performerka burleski. W tej książce jest naprawdę mnóstwo przydatnych informacji. Jest także dużo zdjęć, wszystkie są niestety czarno-białe, oraz wypowiedzi innych artystów burleski wypowiadających się na tematy omawiane w tej książce. Przeczytanie tej książki moim zdaniem nie zastąpi zajęć z burleski, które istnieją i są prowadzone również w Polsce, w Warszawie, ale myślę, że dla osób, które nie mają możliwości uczestnictwa w takich zajęciach, ta książka i zapoznanie się z nią to jest bardzo dobry pomysł. Następną książką, którą chcę Wam pokazać, jest Behind the Burly Queue autorstwa Leslie Zemeckis. O ile mi wiadomo, to tak, Leslie Zemeckis jest spokrewniona z Robertem Zemeckisem, tym reżyserem. Książka Behind the Burly Queue jest tak naprawdę kontynuacją filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem, który został opublikowany w latach 2000 i chyba jako pierwszy pokazywał historię performerek burleski, które były aktywne w tym złotym okresie burleski w latach 30., 40., 50. Książka ta jest prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat tego, jak wyglądał ten zawód w jego złotym okresie. Jest tutaj naprawdę mnóstwo opowieści o tym, jak wyglądała ta branża. Mamy tutaj historię nie tylko artystek burleski, które zajmowały się rozbieraniem, ale także komików, tancerek, producentów, więc pod względem historycznym jest to naprawdę niesamowita publikacja. Nie jest to zresztą jedyna książka Leslie Zemeckis poświęcona temu okresowi historycznemu i temu rodzajowi sztuki. Polecam sprawdzić inne jej pozycje, bo naprawdę niestrudzenie zajmuje się ona popularyzowaniem, zachowywaniem pamięci o tej epoce i tej sztuce. Żeby nie być gołosłowną, to jest druga książka Leslie Zemeckis w mojej kolekcji. Feuding, Fun Dancers, Faith Bacon, Sally Rand and the Golden Age of the Showgirl. Jest to książka poświęcona dwóm konkretnym postaciom z historii burleski, z okresu jej chyba największej świetności, czyli lat 20. i 30. Faith Bacon i Sally Rand obie słynęły ze swojego tańca z wielkimi wachlarzami. Każda z nich też utrzymywała, że to ona pierwsza wpadła na ten pomysł. W książce tej znajdziemy jednak dużo więcej informacji na ich temat niż tylko o ich konflikcie. Zresztą nie był to tak naprawdę nawet wielki konflikt. Sally Rand zdecydowanie miała większą głowę do biznesu i zapisała się w historii jako naprawdę popularna persona. Faith Bacon z kolei popadła trochę w zapomnienie. Tym niemniej wkład obu ich w historię burleski i w kunszt burleski nie powinien zostać zapomniany i strasznie się cieszę, że powstają też takie publikacje poświęcone konkretnym osobom ze świata burleski. Czytanie tego typu książek poświęconych burlesce i historii burleski jest dla mnie ważnym elementem edukacji burleskowej. Moim zdaniem nie wystarczy nauczyć się, jak występować na scenie, jak poruszać się na scenie, jak przygotować sobie kostium, który będzie ładnie wyglądał na scenie. Powinniśmy znać historię tego, co robimy. Zwłaszcza, że burleska, mniej więcej w takiej formie, w jakiej rozumiemy ją dzisiaj, to ponad 100-letnia historia. Zaznajomienie się z tą historią pomaga nam uświadomić sobie, że bardzo wiele rzeczy po prostu już było. I nie oznacza to, że nie możemy ich robić na nowo, bo w dzisiejszych czasach jest całe mnóstwo performerek burleski, które na przykład tańczą z wielkimi wachlarzami. Ale możemy znaleźć sposób na to, żeby zrobić to po swojemu. Jeżeli chodzi o pozycję o burlesce w języku polskim, to jest trochę biednie. Natomiast mamy się czym pochwalić. Istnieje przynajmniej jedna osoba, która pisze o burlesce w kontekście akademickim i jest to dr Agata Łuksza.
Miałyśmy okazję poznać się z Agatą przy okazji panelu dyskusyjnego zorganizowanego w klubie Madame Q przy okazji pokazu filmu dokumentalnego o burlesce League of Exotic Dancers. Filmy dokumentalne o burlesce również istnieją i będzie to z pewnością temat na jakiś kolejny filmik. A może ja bym napisała jakąś pracę doktorską o burlesce? Wybór brokatu w praktykach burleskowych. Praktyki społeczne. Nowoczesność kostiumu w burlesce. Doświadczenia graniczne. Źródła zachwytu w burleskowym klubie. Od akceptacji do kontestacji. I to tyle w naszym dzisiejszym odcinku Klubu Brokatowej Książki. W ramach pracy domowej proszę napisać w komentarzach, jakie książki poświęcone burlesce Wy polecacie, albo jakie książki chcielibyście, żebym dla Was omówiła. Pamiętajcie też o subskrybowaniu kanału i zostawieniu kciuka w górę. Au revoir!